Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem nie będzie szybko, łatwo i tanio, natomiast będzie bardzo fajnie i efektownie. Zastanawialiście się, jak zrobić, aby wasza alufelga z takiej zamieniła się w taką? Wbrew pozorom nic trudnego, aluminium to jest bardzo wdzięczny materiał, a z dzisiejszego odcinka możecie wynieść kilka rzeczy. Jak usuwać jakieś wrzery, jak usuwać pęknięcia, jak wypolerować wasze ranty felg, również jak zmienić cały kolor waszych felg. Podstawa tak naprawdę przy takiej pracy to wiedzieć, czy wasza felga nie jest krzywa i czy po prostu jest sens ją robić. Jeżeli nie jest krzywa i mieliście to sprawdzone wcześniej przy wyważaniu kół, ktoś powiedział, że jest ok, to jest podstawa waszej pracy. Dzisiaj nie będziemy uzupełniać ubytków urwanych i tak dalej, dlatego że będziemy robić polerowanie rantu i zmianę koloru i również pokażę wam krok po kroku, jak pozbywać się rys, wgłębień, wszystkich otarć o krawędzi, ponieważ nie jest to trudne, nie zawsze trzeba to nadlać, czasami można to zeszlifować, tak więc dzisiaj my będziemy pracować ze ściągniętą oponą, choć możecie zrobić to też bez ściągniętej opony, ale pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli zabezpieczyć polerowany rant, na przykład lakierem, bo da się to zrobić, no to niestety będziecie musieli ściągnąć oponę z waszej felgi, tak więc zaczynajmy. W naszym przypadku musimy zacząć pracę od wypolerowania rantów, tak więc felga jest goła, ogolona prawie ze wszystkiego, odważniki potem ściągniemy. I teraz tak, no my musimy tak naprawdę to, co tu widzicie, to jest utlenianie się aluminium, odbarwiło się wszystko, to wszystko jest do odratowania i będzie efekt piękny. Natomiast jedna bardzo ważna, istotna informacja, jeżeli mamy ubytki, takie jak tu widzicie, lub nawet ciut głębsze, jesteśmy w stanie z tego zejść, jesteśmy w stanie to rozszlifować nawet ręcznie na zero. Zobaczcie, jak ten rant wygląda. Ale my ze wszystkiego wybrniemy. Do pracy potrzebne nam na pewno będą wszelkiej maści papiery ścierne. Powiem szczerze, przy mega uszkodzeniach felgi niestety 80 wtedy robota idzie szybciej, ale gradacjami nie możemy przeskoczyć z 80 na 200 ileś, tylko musimy po kolei lecieć 80, 120 i w górę przeskakiwać. Tak samo przy polerowaniu, jeżeli macie czysty ten rant, no to golimy go o 220, nawet o 400, ale to zaraz wytłumaczę. Pierw pozbędźmy się naszych tutaj wrzerów, rys, bo nie wiemy, czy musimy tak naprawdę podkładować. Jeżeli jest do gołego aluminium nasze uszkodzenie, no to musimy podkładować, żeby móc lakierować aluminium, żeby to się trzymało. Jeżeli nie jest zdarty lakier, to tak naprawdę, jeżeli chcemy zmienić kolor, trzeba zmatować całość 800, dopiero wtedy baza klar. Więc jeżeli musi być podkład, to podkład, wszystko będziecie wiedzieli sami, co kupić, jak kupić. Maseczka, bo aluminium strasznie pyli i potem tylko plujecie przy tym całym syfem, który leci, więc ja niestety nasze rozszlifowanie muszę zacząć od 80. No i pamiętaj, jeżeli jesteś widzem naszego kanału, zasubskrybuj go, bo często tego nie robicie i w tym momencie nie dostajecie powiadomienia o nowych filmach, a jesteście na bieżąco i nam to pomaga się rozwijać. Żeby być bardziej pro, żeby rozszlifować wszystko na równo, zwykły klocek, kawałek, nawet jakiegoś drewienka, deseczki prostej. I my już widzimy, że dobijamy się do podkładu, a nasze wgłębienia dalej zostały, więc to miejsce trzeba będzie niestety zapodkładować. Słuchajcie, w tym momencie widzicie, już jesteśmy przy aluminium i naprawdę zaczynamy gubić nasze uszkodzenie felgi. Zobaczcie, wszystkie uszkodzenia zniknęły. Teraz to samo miejsce musimy rozszlifować. Fajnie by było 120, troszeczkę wyżej. I takie miejsce należy zapodkładować specjalnym podkładem do aluminium, bo nie musicie całej felgi podkładować. Tylko miejsca, które naprawialiście, żeby potem wasza baza, kolor się trzymały. My usuniemy jeszcze te wszystkie rysy. Część z nich była po prostu zrobiona w lakierze, więc pamiętajcie, że jeżeli porywacie się na remont swoich alufelg, macie swój garaż, warto byłoby za 100, 1,5 nawet używane kupić sobie maszynkę oscylacyjną, dlatego że zaraz wam pokażę, jak szybko pójdzie golenie rantu. I teraz zastanawiam się z tym rantem, jak z tego wybrnąć, czy zacząć te wrzery likwidować 120 i się męczyć, czy od 80, ale chyba zacznę od 120, chociaż zobaczcie, to się wszystko ukrusza. Ogolić rant, przygotować do polerowania w tym momencie, wypolerować, zabezpieczyć taśmą i przejdziemy do zabawy z naszą felgą, bo trzeba ją zmatowić 800, wnętrze też będziemy malowali, bo zmieniamy cały kolor i zobaczymy, jaki efekt będzie później.
Pamiętajcie, całą powierzchnię, którą będziecie chcieli polerować, należy wyrównać. To wszystko musi być gładkie, nie może być tak jak tutaj. Macie minimalny ubytek, to się da zeszlifować tak samo jak w tym przypadku. Zobaczcie, tu był jakiś jeszcze poprzedni lakier zabezpieczenie, czyli to nie była polerowana felga, tylko to była polakierowana, żeby wyglądała jak polerowana, czyli coś w stylu chrom. A my zrobimy polerowane aluminium, tak więc musimy pojechać 120 w tym przypadku i potem zwiększać gradację tak naprawdę aż do 800. Jeżeli macie miejsca trudno dostępne, są takie małe wiertareczki, to też drogo nie kosztuje. Na to nakładacie specjalną nakładkę, którą też tu dojdziecie. Warto wspomnieć w tym miejscu o specjalnych krążkach, tak zwanych finish i tak dalej. One z bardzo dużej gradacji potrafią zrobić, zobaczcie co. Wygląda to mniej więcej tak i zobaczcie co to potrafi robić. Widzicie? Zaczyna robić się lustro. Tylko może niekoniecznie z gradacji 120, możemy troszeczkę wyżej zacząć. Felgę mamy wstępnie przygotowaną. Wszystkie nierówności zostały wyrównane, wszystkie zadziory, wszystko zniknęło. Całość jest zmatowana 800. Tu w tym miejscu będziemy nakładali podkład, a resztę będziemy wpuszczali kolor. Ale nie teraz. Teraz przystępujemy do polerowania felg. Tu mamy gradację. Wybrnąłem z mojej dużej gradacji i już jesteśmy na 400. I teraz z 400 idziemy tak naprawdę aż do 1500, a potem przechodzimy na 3000 Trizaka. No i zobaczymy, a na końcu wypolerujemy, zakleimy i będziemy malowali. Potem jeszcze trzeba obrócić, środek też zmatowić. Ja też środek zmatowałem już troszeczkę. Zobaczcie. Przede wszystkim tutaj nie będziemy lakierowali, to trzeba jeszcze doczyścić, wymatować. Bo jak to będzie wyglądało? Czarna felga tu, a w środku srebrna, bez sensu. Tak więc do polerowania pamiętajcie, nie możecie omijać tych gradacji, żeby było jak najbardziej gładkie to aluminium, więc musicie przechodzić, maksymalnie możecie przeskakiwać o 40, później troszeczkę więcej, ale 400, 600, wszystko ręcznie lecimy. Zobaczcie, jesteśmy już na 800, przeskoczyliśmy 400, 600, 800. Efekt zaczyna być fajny, naprawdę. Im bardziej się przyłożycie, im będziecie bardziej staranni, fajnie w ogóle byłoby, żebyście to w jedną stronę robili. Na przykład, żeby nie odwrotnie. To jest taka moja dzika teoria, która się sprawdza, ale co szkoła, to szkoła. I teraz powoli przechodzimy na 1000. Zobaczymy, jak będzie wyglądać 1000. To już jest naprawdę drobniutkie wszystko. Tu już tak naprawdę możemy spróbować na mokro jechać. Zobaczcie, jesteśmy na papierze wodnym już na 1000. Czarne? Tak, aluminium zostawia ślady, ale coraz ładniej to zaczyna wyglądać. Nieprawdaż, panie operator? Bardzo ładnie. I potem przechodzimy na 1200, można na 1,5 od razu przejść. Widzicie? Po samym 1000 na mokro zaczyna to już wyglądać bardzo fajnie. Tylko co, chcielibyśmy, żeby się błyszczało jak psu, nie powiem co. No to co, wjeżdżamy teraz 1,5 i na końcu widzimy się przy 3000 i polerowaniu. Po papierze wodnym 2000 wygląda to naprawdę fajnie. 3000 ręcznie, znowu cały rand wnętrza z zewnątrz. Zakleimy go. Możemy wypolerować. I chyba wypolerujemy i dopiero zakleimy i zaczynamy lakierowanie. A 3000 to już naprawdę sam w sobie robi robotę. Nam zależy tak naprawdę, żeby było lustro, żeby było widać siebie, kamerę i wszystko inne dookoła. Moja ulubiona procedura, polerowanie. Zobaczymy, na ile starannie to było zrobione, tylko pamiętajcie, przed kamerą to zawsze to też jest inaczej. Pasta do aluminium w kostce to nie jest drogie, maszyna polerska Filc. Opcja B, Filc i pasta i samą też trzeba tutaj te wnętrza będzie ręcznie zrobić.
Natomiast spodziewam się, że może uda się zrobić to lusterko, a potem zaklejamy, gruntujemy, podkładujemy, robimy i tyle w temacie. Zaczynamy zawsze od małych obrotów i od nałożenia pasty na filc. Pasta nałożona na boki, można nałożyć też na felgę, nie widzę problemu, ale ta z kostki to słabo idzie. I to już jest efekt zadowalający. Można, widzę, jeszcze są gdzieś malutkie ryski. Bardziej dopolerować to wszystko. Wcześniej jeszcze tą gradacją może gdzieś źle poszedłem, ale efekt, no powiem Wam, dla mnie bardzo zadowalający, więc robimy całość. Zobaczcie, tutaj macie spolerowane miejsce, a tu macie miejsce po papierze 3000. Specjalnie zostawiłem przecięcie, żeby widać, jaka jest różnica w rancie. Efekt jest bardzo zadowalający, no tu są jeszcze miejsca, które zaraz trzeba będzie poprawić, natomiast teraz wypadałoby te miejsca, które odkryliśmy do żywego, mamy wszystko zmatowane, wyczyścić sobie, odtłuścić benzynką ekstrakcyjną, ale najpierw zaklejmy polerowany rant, żeby móc swobodnie lakierować. Pamiętajcie, z 15-20 minut przed nasze lakiery wstawmy do kąpieli. Tutaj już podkład i baza się kąpią od jakiegoś czasu. Cieplejszy lepiej kryje i się nakłada. Taśma zwykła i teraz jak się będzie trzymać? No, ważna jest precyzja w tej pracy, bo jeżeli dobrze to zrobicie, to efekt końcowy będzie naprawdę ładny. Wszystko mamy ładnie wyklejone, powierzchnie, które lakierujemy, zawsze odtłuszczamy, czekamy nawet chwilkę, aż to odparuje. I pamiętajcie, że podkład musi być do powierzchni aluminiowych, cynowanych. To jest specjalny podkład, który umożliwi nam to, aby baza nasza, nasz kolor, bo dzisiaj dwuskładnikowo malujemy, trzymał się bardzo dobrze. Zawsze sprawdźcie sobie gdzieś wcześniej na czymś, nawet tutaj mamy folię, to na folii. Takie cieniutkie mgiełki możemy zostawić, na to już śmiało będzie można lakierować, bo całość, mówię, jest już przygotowana pod bazę. Zostawiamy do odeschnięcia na około godziny, tak jak na opakowaniu pisze. Nie skracajcie tych czasów, tym bardziej jak jest zimno na dworzu albo w pomieszczeniu. Pamiętajcie, że to jest też podane w konkretnej temperaturze, w tym przypadku 20 stopni. Dobra, wszystko przeschło i teraz tak, tutaj mamy nabity w sklepie lakierniczym kolor, bazę tak zwaną, żeby trwałość lakieru, jego odporność mechaniczna była lepsza. Robimy to dwuskładnikowo. Wnętrze felgi mamy zmatowane, oczyszczone i tak jak tu widzicie, tego nie musicie lakierować. I teraz jedna zasada. Nawet jak robicie w pomieszczeniu, fajnie by było, żebyście się nie udusili, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, podłogę zwilżyć po nałożeniu bazy. Jak nakładamy bazę? Lepiej po troszeczku, po kropeczkach, żeby całość się stała kolorem, niż nadlać gdzieś, ale jak nadlejecie, no to trudno, zrobi się coś z tym. Wilgoć dookoła, żeby syf się nie nosił w powietrzu, bo potem te wtrącenia będą bardzo brzydko wyglądały, a po co przy takiej pracy? Tak, też się już moczył. Próba. Dobra. Widzicie, krycie jest bardzo fajne. Te elementy tutaj też wypadałoby wpuścić to, co widać z drugiej strony, tak naprawdę całość. Ewentualne poprawki robimy w momencie, kiedy całość nam chociaż z godziny przeschnie. Tutaj widzę prześwity, ale już nie chcę ciapać na siłę, więc zrobimy to po godzinie czasu. Wszystko nam przeschło, przewracamy felunek na drugą stronę i tutaj naprawdę
od Was zależy, co się wydarzy. Jeżeli coś osiądzie, coś jest źle otłuszczone, wyjdą wytrącenia, no tu pewnie idealnie nie wyjdzie, to nie jest lakiernia, nikomu idealnie nie wyjdzie, ale starajmy się, im bardziej się postaramy, tym efekt będzie lepszy. Całość zostawiamy na kilka dobrych godzin w ciepłym pomieszczeniu do odeschnięcia i jeżeli Wam się zrobił taki nadlew jak tutaj, nie martwcie się, papier 3000, jak to wszystko wyschnie, delikatnie wyrównacie, bo ja jestem zwolennikiem, że tej powierzchni po wyschnięciu już nie matujemy przed nakładaniem klaru. Są inne teorie, natomiast doskonale widać miejsca, w których nie doszlifowaliśmy. Zobaczcie. Widzicie, tu nam zostało kilka rysek, nie chcę palcem dotykać i tu też widać, nie wiem jak to pod światło widać, drobniutka, dosłownie niewidoczna, z więcej niż pół metra, ale nie jest to ideał. Pamiętajcie jedną rzecz. Podkład, który nakładaliście, też delikatnie trzeba zmatować, zeszlifować ewentualnie. I teraz mamy bazę nałożoną, możecie odczekać godzinę, dwie, nałożyć drugą warstwę, jeżeli macie ochotę, lepiej będzie, wtedy grubiej, troszeczkę zgubicie rzeczy. Ja poprawki naniosłem i tak naprawdę w tym momencie możemy przejść już do nakładania naszego klaru i klar niestety, ale też musi odparować, więc widzimy się przy lakierowaniu klaru i efekcie końcowym. Klar nakładamy tak samo jak nakładaliśmy bazę, pierw z tamtej strony, potem czekamy aż przeschnie i dopiero od przodu. Pominąłem już kwestię pokazywania nakładania z tyłu, więc teraz tylko przód i to samo, cienkimi psiknięciami, aż się kasza złączy w całość. Tak to mniej więcej wygląda kaszka, która tworzy potem jedną powierzchnię. Nie martwcie się, jeżeli Wam się gdzieś nadlało, to się potem spoleruje, nie ma problemu. Papier 3000 na mokro, można spolerować wszystko. A na końcu pasta polerska. Teraz zostawiamy całość do zeschnięcia, tak jak jest na opakowaniu i zobaczymy, jaki jest efekt końcowy. No i co, moi drodzy, tym razem efekt końcowy chyba wydaje się bardziej niż pro. Tak więc ja jestem mega zadowolony. Bardzo mi się podoba. Powiedzmy sobie jeszcze kilka rzeczy, zanim podsumujemy. A zresztą pocieszmy się jeszcze chwilę widokiem felgi przed i widokiem felgi po. Powiedzmy sobie o bardzo ważnej rzeczy. Wiecie, co to jest? To jest to, o czym mówicie, że aluminium wypolerowanego nie da się lakierować. Oczywiście, że się da. Teraz procedurę należałoby zamienić, zakleić środek i polakierować nasze ranty. To jest specjalna domieszka do klaru, którą się daje, aby przykleiło się do polerowanego aluminium. Efekt będzie ciut zmniejszony. Nie będzie takiego lustra, ale też nie będzie źle, więc to jest Wasz wybór, bo jak nie, no to niestety polerowany rant trzeba będzie odnawiać co 2-3 miesiące, przelecieć pastą polerską i filcem. Przećwiczmy procedurę, zostańcie jeszcze z nami do końca, dlatego że konkurs jest nie to, że coś na czas, tylko jest fajne rzeczy do wygrania, więc powtórzmy parę rzeczy, których może nie powiedziałem wcześniej i podsumujmy to wszystko, zróbmy konkurs i kończmy. Dwie podstawowe sprawy. Między malowaniem, bazą odczekać sobie, nałożyć nawet z 2 warstwy bazy. Druga sprawa, tak jak powiedziałem, albo nie powiedziałem, bo już nie pamiętam, że ten podkład, który nakładamy na aluminium czyste gołe, też leciutko zmatowić, ale bazy między nie matowimy. Przynajmniej taka jest moja szkoła i to się trzyma. Odczekać klar, nie bać się wszystkich nadlewów, jeżeli Wam się zrobią, to się spokojnie potem wszystko spoleruje, no nam się nic nie stało, więc przy lakierowaniu było fajnie. Czy jestem zadowolony? Jestem mega zadowolony, sami możecie to wykonać. I teraz tak, koszt takiej regeneracji w domowych warunkach, zresztą linki do ofert Allegro przygotowaliśmy dla Was z zaprzyjaźnionym sklepem samych lakierów, to może być od kilkudziesięciu złotych do 100 paru złotych za 4 felgi. To nie jest dużo. Możecie w tym czasie i w tym budżecie zgubić tak naprawdę wszelkie uszkodzenia od krawężników, jeżeli nie są głębsze niż tam 0,5 mm, bo bez sensu potem rozwałkować całą felgę na płasko. Efekt to naprawdę jest fajny. Po co to robić, a nie dawać do firmy? No przede wszystkim po to, żeby mieć satysfakcję, że ja to zrobiłem moimi ręcyma, zobaczcie jak fajnie, bo była zima, mogłem posiedzieć w garażu i przygotować swój felunek. Kolory naprawdę możecie zmieniać, paski dodawać, jakieś wzorki, to już tak naprawdę Wasza fantazja, potem na to wszystko klar kłaść, więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, niech to się roznosi, udostępniajcie to na fejsach, widzowie przede wszystkim subskrybujcie, może wbijemy te 400 000 do końca roku, bo wtedy aż się chce robić te wszystkie poradniki, jak widzę tą interakcję z widzami. I teraz tak, do wygrania
ciut większy zestaw od Roxa narzędzi, czyli taki zestaw Majsterkowicza, którym możecie tak naprawdę rozkręcić wszystko i skręcić w samochodzie i dożywotni jest i naprawdę debiloodporny. Co trzeba zrobić? W opisie filmu, tak, piszę te opisy bardzo często, też są pomocne, jest link, który musicie kliknąć, pojawi Wam się okno. Z tego okna skopiować link źródłowy, czyli cały szeroki, nie ten co jest w opisie i wkleić go w komentarzu, czyli znowu robimy spam. Dlaczego? Bo potem bardzo łatwo mi się to losuje. Wy sobie komentujecie, rozmawiamy co jest źle, co jest fajnie, co jest niefajnie, a komentarze z tymi linkami wklejonymi po prostu biorą udział w losowaniu, a losowanie odbędzie się równo za tydzień, czyli przyszłą niedzielę przedświąteczną. Może ktoś na święta dostanie mały prezent, bo poprzednio już ktoś wygrał i też dostał mniejszy troszeczkę prezent niż taka waliza, bo w tym roku już starczy takich nagród, też nie mogę się wyprztykać ze wszystkiego. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, macie gotowe zestawy, też w opisie filmu macie gotowe zestawy do kupienia. Dlaczego ważne jest to, co przygotowaliśmy dla Was? Dlatego, że są to zestawy, w których jest specjalny podkład pod aluminium, bo to jest bardzo istotne. Do tego jest baza, którą zamówicie sobie w kolorze, ona już jest z maszyny nabita, czyli coś lepszego. I do tego jest klar na UV. To daje naprawdę odporność mechaniczną na uszkodzenia takiego lakieru, a to w felgach jest ważne. No i co, bawcie się, polerujcie sobie aluminium, uzupełniajcie ubytki w aluminium, bo to jest fajne. Nie musicie zawsze zaczynać od 80, w zależności od tych uszkodzeń, ale naprawdę sami jesteście w stanie zrobić wiele i po to ten kanał powstał. To nie jest tak naprawdę warsztat mechanikowy, takie wiecie, że tu uczymy mechaników. Nie, tu zachęcamy ludzi do pasji, aby sami zaczęli majsterkować i robili to dobrze, czyli przy swoim samochodzie. Stąd czasami odcinki easy, stąd czasami wymiany rozrządu, więc tak to będzie wyglądało. Nie spamuję, subskrybujcie, jeszcze raz subskrybujcie, komentujcie, łapy w górę, trzymajcie się, mordeczki kochane i do zobaczenia w To się wytnie i w środę, trzymajcie się, cześć! Przepraszam. No, także taka sytuacja.